Witamy w kolejnym odcinku Publikacji przy kawie. Przy mikrofonach Ania i Tomek. Zapaszcie sobie z dobrą, mocną kawę, drogie koleżanki i koledzy fizjoterapeuci, bo dzisiaj przed nami naprawdę fascynująca publikacja. Oj, tak, zdecydowanie. Wyobraź sobie taką sytuację kliniczną. Masz pacjenta, powiedzmy miesiąc po całkowitej wymianie stawu kolanowego. I teraz dodajcie temu pacjentowi dodatkowe 100 metrów w teście 6-minutowego marszu. 100 metrów? Przecież to brzmi jak jakiś błąd pomiarowy na oddziale, prawda? No właśnie, albo jak wiesz, jakaś nierealistyczna obietnica. A dzisiaj przyjrzymy się publikacji, która udowadnia, że to jest jak najbardziej możliwe. Że ten niewidzialny pooperacyjny hamulec da się po prostu zdjąć. To jest niesamowite. 100 metrów obiektywnej różnicy po zaledwie 4 tygodniach od tak, no powiedzmy sobie szczerze, rozległej interwencji chirurgicznej. To jest w świecie wczesnej rehabilitacji absolutna przepaść. Dokładnie. Ale żeby zrozumieć, skąd w ogóle wzięła się tak drastyczna poprawa, musimy chyba zacząć od samego początku, prawda? Zresztą autorzy wykazali w swojej analizie literatury to, co my przecież doskonale znamy z praktyki. Całkowita wymiana stawu kolanowego to jest ten złoty standard. Przy 4. stopniu zmian zwyrodnieniowych. Zgadza się. To jest potężna procedura. Chirurgicznie usuwamy dezgenerowane powierzchnie stawowe, korygujemy oś kończyny, wprowadzamy implant. I z punktu widzenia ortopedii, cel zostaje osiągnięty niemal natychmiastowo. Oś jest przywrócona. Właśnie. Mechaniczna oś jest idealna. Tylko, wiesz, problem polega na tym, że my operujemy kości i tkanki, a pacjent musi potem na tej nowej, liśniącej mechanice normalnie chodzić. I tutaj autorzy badania bardzo mocno akcentują zjawisko, które wszyscy widzimy na salach kinezjoterapii. Chodzi o zaniki mięśniowe. Tak, dokładnie. Ten dramatyczny spadek siły mięśni kończyny dolnej u tych chorych zaczyna się na długo, często wręcz na całe lata przed operacją. No tak, pacjent po prostu oszczędza nogę. Jasne. Ból sprawia, że unika obciążania, a to prowadzi do potężnych zaników. A po samym zabiegu ten spadek siły postępuje jeszcze drastyczniej. I badacze zauważają, że głównym winowajcą wcale nie jest jakieś lenistwo tkanki, ale potężny ból i obrzęk, który narasta w pierwszych dobach. No właśnie. Wstawienie nowej protezy nie przywraca magicznie przekroju mięśnia czworogłowego uda. Badacze zresztą postawili przed sobą w tym artykule z 2018 roku bardzo ambitne cele. Tak, Oktas i Vergili mieli tu jasny plan. Po pierwsze, chcieli sprawdzić, jak ci operowani pacjenci radzą sobie w perspektywie miesiąca w porównaniu z rówieśnikami, którzy w ogóle nie mają zmian w stawie. A po drugie, i to nas interesuje najbardziej, postanowili wdrożyć dodatkową wczesną interwencję. Zdecydowali się na elastyczne plastrowanie ukierunkowane stricte na działanie przeciwobrzękowe. I sprawdzali, czy to da wymierne korzyści, tak? Zanim jednak wejdziemy w te dokładne parametry interwencji, spróbujmy rozebrać na czynniki pierwsze ten wpływ wczesnego obrzęku. Bo wiesz, na oddziałach często traktuje się obrzęk po prostu jako przeszkodę, taką czysto mechaniczną. Że płyn blokuje zgięcie? Właśnie. Jest płyn w stawie, kolano jest napięte jak balon, więc fizycznie nie da się go zgiąć. Ale ja tak sobie myślę, czy można to porównać na przykład do zalanego silnika w samochodzie? O, ciekawy, rozwiń to. No wyobraź sobie układ mechaniczny. Ortopedzi wstawiają nam nowiutki, idealny komponent. Wszystko błyszczy, jest precyzyjne, ale co z tego, że te części są sprawne, skoro wszystko wokół tonie w płynie? Ciśnienie rośnie. Tak, a cały system napędowy, czyli w naszym przypadku mięśnie ujęte w system nerwowy, on po prostu nie dostaje prądu. Iskra w ogóle nie przeskakuje. To jest świetna analogia z tym zalanym układem zapłonowym. To doskonale wizualizuje zjawisko, które neurofizjologia określa jako artrogenne hamowanie mięśniowe. O, powiedz o tym coś więcej dla koleżanek i kolegów. To jest absolutnie kluczowe pojęcie w kontekście tej publikacji. Autorzy nam przypominają, że ten obrzęk to jest dalece więcej niż tylko blokada fizyczna. To potężny stan zapalny i drastyczny wzrost ciśnienia śródmiąższczowego. W samej torebce stawowej i więzadłach masz tysiące mechanoreceptorów. I płyn je po prostu rozciąga? Dokładnie. Kiedy płyn je rozciąga, one wpadają w istną furię. Wysyłają potężną lawinę sygnałów dośrodkowych, prosto do rdzenia kręgowego.
Czyli ten rdzeń dostaje sygnał o jakiejś totalnej awarii w sektorze kolana, tak? Właśnie tak. I co wtedy robi rdzeń kręgowy? Odpala najsilniejszy znany sobie mechanizm obronny. On odruchowo hamuje aktywność motoneuronów alfa, które zaopatrują mięsień czworogłowy uda. Organizm dosłownie odcina zapłon, żebyś nie wygenerowała siły, która mogłaby uszkodzić ten niby zniszczony staw. Niesamowite. Więc pacjent leży na łóżku, poci się, wkłada maksymalny wysiłek wolitywny, a ten sygnał po prostu nie dociera do włókien mięśniowych. Dopóki to ciśnienie nie spadnie, rdzeń kręgowy będzie trzymał ten hamulec. Czyli nasza walka o te 100 metrów w teście marszu to tak naprawdę walka o odblokowanie zapłonu w pierwszej dobie? Dokładnie tak. Dobrze, to zejdźmy z tej fascynującej teorii na twardy grunt oddziału szpitalnego. Popatrzmy na twarde dane z tego badania, bo koleżanki i koledzy fizjoterapeuci na pewno chcą wiedzieć, jak to przełożyć na pacjentów. Kogo dokładnie zbadano? Autorzy zrekrutowali 24 pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu. Ich średnia wieku wynosiła 63,3 roku. Najmłodszy uczestnik miał 52 lata, najstarszy 75. Czyli taka dość typowa grupa. Tak. Średni wskaźnik masy ciała, ten cały BMI, wynosił u nich 28,9. I co ważne, wszyscy prezentowali ten najwyższy 4. stopień zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych na zdjęciach rentgenowskich. A sam zabieg był spójny? Oczywiście. U wszystkich pacjentów z grupy interwencyjnej wykonano jednostronne wstawienie protezy cementowej z dostępu przyśrodkowego. Z drugiej strony badacze mieli tę grupę kontrolną 17 osób w podobnym wieku i o podobnych gabarytach. Bez wskazań do wymiany stawu? Tak, dokładnie. Tu się musimy na moment zatrzymać, bo autorzy zastosowali bardzo rygorystyczne kryteria wykluczenia. To jest ważne z punktu widzenia oceny z samego badania. Co dokładnie wykluczyli? Chcieli mieć pewność, że jedynym powodem utykania jest operowane kolano. Więc wykluczono każdego, u kogo ból w drugim, zdrowym stawie przekraczał 4 punkty w 10-stopniowej skali. Logiczne. Wyeliminowano też pacjentów z aktywnymi bólami kręgosłupa, przepuklinami krążków międzykręgowych, zaburzeniami neurologicznymi czy nawet deficytami funkcji poznawczych. Czyli autorzy perfekcyjnie oczyścili to pole badawcze ze wszystkich innych zmiennych. Jasne, bo wyobraź sobie ocenę dystansu u pacjenta, który nie idzie z powodu ataku rwy kulszowej. To by całkowicie zafałszowało wyniki. No tak. Więc mając już tą przefiltrowaną grupę, podzielili tych 24 operowanych na 2 podgrupy, po 12 osób. Powiedzmy najpierw, jak wyglądała ta terapia standardowa, ok? Dawaj, co robili na oddziale? Rutynowe działania wprowadzono od 2. doby po zabiegu. Wykorzystano lokalną aplikację zimna na okolicy stawu. I to w rygorystycznym dawkowaniu 20 minut chłodzenia, które powtarzano co 3 do 4 godzin w ciągu dnia. Czyli klasyka postępowania przeciwzapalnego na ortopedii. A co z ruchem? Kinezyterapia też ruszyła od 2. doby. Na początek aktywizacja pompy mięśniowej przez ćwiczenia w stawie skopowym plus ćwiczenia oddechowe. Potem dodawali izometrię dla biodra i tego operowanego kolana. Bardzo wcześnie następowała też pionizacja, najpierw siadanie na brzegu łóżka, a zaraz potem krótkie spacery pod kontrolą fizjoterapeuty z tolerowanym obciążeniem. I to wszystko tak wcześnie po operacji. Tak. W kolejnych dniach autorzy wprowadzali progresję do ćwiczeń izotonicznych w łańcuchach zamkniętych i otwartych. No i stopniowo wydłużali dystans chodu. Po około tygodniu pacjenci dostawali wypis z instruktażem domowym, który obejmował techniki rozciągania. Zatem podsumowując, to jest taki totalny, globalny standard rehabilitacji pooperacyjnej. Ruch, chłodzenie, izometria. I wiemy, że mimo tego standardu wielu pacjentów nadal fatalnie chodzi. Co zatem dostała ta eksperymentalna 12 pacjentów? I tutaj zaczyna się magia. U podgrupy eksperymentalnej autorzy od 2. doby wdrożyli to elastyczne plastrowanie. Wykorzystali technikę limfatyczną w okolicy okołorzepkowej. Plaster rozcięli na jak najwięcej drobnych pasków. Jaki zastosowali naciąg?
I tu uwaga, napięcie plastra wynosiło od 0 do maksymalnie 10%. Co więcej, zastosowano technikę na powierzchowne warstwy. Z języka angielskiego badacze opisują to skrótem oznaczającym naskórek, skórę właściwą i powięź. Zmiana tego plastra następowała rygorystycznie co drugi dzień. Ostatnia aplikacja była w dniu wypisu, a pacjent zdejmał ją samodzielnie 3 dni później w domu. Zatrzymajmy się przy tym naciągu. Od 0 do 10% i celowanie w naskórek, skórę właściwą i powięź. Właśnie, wiesz co, z punktu widzenia terapeuty na oddziale muszę wejść w rolę adwokata diabła. Śmiało. Zazwyczaj, kiedy chcemy coś korygować, na przykład złą pracę rzepki, terapeuci potrafią naciągnąć taką taśmę na 50 albo i 75%, a tutaj mówimy o jakichś 10%. Przecież to się ledwo trzyma skóry. To jest jak oderwanie plastra od papieru i po prostu położenie go. Gdzie tu jest mechanizm działania? Przecież to może być czyste placebo u pacjenta, któremu brakuje 100 metrów chodu. To jest genialne spostrzeżenie i chyba najczęstszy błąd w rozumieniu tych powięziowych aplikacji. Autorzy kategorycznie odchodzą tu od czystej mechaniki. My nie chcemy tu niczego ściągać ani stabilizować na siłę. Aha. Wyobraź sobie przekrój przez te tkanki miękkie zalanego kolana. Pod mikroskopem zobaczyłabyś ogromne ciśnienie, które napiera od spodu na skórę. Kiedy naklejasz taki plaster, właściwie bez napięcia, ale w pozycjach rozciągnięcia tkanki, to powrót pacjenta do pozycji neutralnej marszczy ten naskórek. A, tworzą się te takie charakterystyczne fale na taśmie, tak? Właśnie. I autorzy wyjaśniają, że to mikroskopijne uniesienie warstw powierzchniowych tworzy lokalne podciśnienie. Robisz minimalną przestrzeń dla płynu. W kapilarach limfatycznych masz takie włókna kotwiczące mikroskopijne klapki. I plaster je pociąga. Tak. Delikatne pociągnięcie skóry w górę otwiera te klapki, pozwalając na gwałtowny drenaż tego białkowego płynu. Ale to nie koniec. Z perspektywy naszej neurofizjologii dzieje się coś jeszcze ważniejszego. Zmniejszenie ciśnienia. Spadek tego ciśnienia momentalnie odbarcza noceceptory, czyli te uciśnięte receptory bólowe pod skórą. Ból i napięcie maleją, więc do rdzenia kręgowego dociera mniej sygnałów alarmowych. Rdzeń w końcu puszcza ten zaciągnięty hamulec i pozwala włóknom na rekrutację. Czyli to środowisko biochemiczne i sama fizyka płynów dyktują tu warunki. Niesamowite. Ale wiesz, skoro zdjęto ten hamulec z zapłonu, autorzy wprowadzili coś jeszcze do wczesnej kinezyterapii tych pacjentów. Zwrócili potężną uwagę na trening struktury oddalonej od rzepki. Masz na myśli trening biodra i tylnej grupy uda. Dokładnie. Nacisk na stymulację stawu biodrowego i grupy kulszowo-goleniowej. Autorzy argumentują tę decyzję koniecznością walki z patologiczną kokontrakcją. Wiesz, po otwartej operacji organizm pacjenta dąży do usztywnienia. Pacjenci z bólu napinają jednocześnie przednią i tylną grupę uda. Tworząc taki sztywny blok. Tak, i te dwie potężne grupy mięśniowe dosłownie siłują się ze sobą. Chód traci jakąkolwiek płynność, nie ma swobodnego wyprostu, nie ma przetoczenia stopy, a siły uderzeniowe pięty o podłoże idą prosto do biodra, zamiast amortyzować się w kolanie. Przecież to jest ten klasyczny obraz z korytarza ortopedii. Pacjent stawia nogę jak drewniany kołek, zupełnie bez zgięcia w fazie przenoszenia. Właśnie. I badacze tu mocno podkreślają, że wczesne włączenie siłowego treningu tyłu uda, no i ruchu biodra potrafi na nowo nauczyć ten układ nerwowy naprzemiennej pracy. Jeśli pozwolimy utrwalić te kokontrakcje, to nawet przy idealnej operacji chód zawsze będzie potwornie kosztowny energetycznie. Jasne. I to nas płynnie prowadzi prosto do wyników tego eksperymentu. Zobaczmy, jak ta logika przełożyła się na liczby po miesiącu od operacji. Badacze wykorzystali tu 2 narzędzia, skalę Lisholma i test 6-minutowego marszu. Zacznijmy od skali, bo tu jest, z tego co pamiętam, dość ciekawy zwrot akcji. O tak. Autorzy wykazali, że na koniec miesiąca nie było żadnej różnicy statystycznej między zoperowanymi grupami a kontrolną grupą całkowicie zdrowych rówieśników. Współczynnik P wyniósł powyżej 0,05. Słucham? Tak. Uśredniony wynik u operowanych z protezami to 87,5 punktu, a zdrowi uczestnicy wyciągnęli średnio 86,2. Czyli na papierze, miesiąc po zabiegu, oni są tak samo sprawni.
To jest niezwykle pouczający moment. Ktoś by w tym momencie czytania zamknął artykuł i uznał, no dobra, skoro pacjenci w ankiecie wychodzą jak zdrowi ludzie, to po co w ogóle bawić się w jakieś dodatkowe plastrowanie? Aha, tylko to jest skala subiektywna. Właśnie. Skala Leis-Holma polega na tym, co raportuje sam pacjent, czy utyka, czy potrzebuje wsparcia na schodach. Ten wynik dowodzi nam tylko jednego. Ten potężny standard rehabilitacji chirurgicznej naprawdę super niweluje ten podstawowy ból dnia codziennego. Pacjenci wstają, idą do toalety i subiektywnie czują się rewelacyjnie. Subiektywnie. Ale badaczy interesowały obiektywne liczby, czyli ten nasz dystans. I tu mamy absolutną przepaść. Podgrupa ze standardową terapią i tylko chłodzeniem zimnym przeszła średnio 307,5 metra, a podgrupa z tym dodanym plastrowaniem powięziowym pokonała średnio 408 metrów. Autorzy wskazują tu na potężną istotność statystyczną. Współczynnik P to 5000, ponad 100 metrów różnicy wypracowane w miesiąc. Wiesz, jak przełożymy te metry na rzeczywistość człowieka po 60 roku życia, to jest kolosalna różnica. 300 metrów w 6 minut to takie tempo, przy którym pacjent będzie żał, czy zdąży na zielonym świetle przez szeroką ulicę. No tak. A 408 metrów pozwala mu już osiągnąć granicę 1 metra na sekundę. W literaturze to jest granica swobodnej, pełnej aktywności społecznej. Pacjent idzie pewnie, robi zakupy, ma mniejsze ryzyko wyczerpania i upadku. I to wszystko wypracowane tak prostą interwencją. Oczywiście my, jako wasi bezstronni relacjonatorzy, musimy przytoczyć słabości tej publikacji, które wskazują zresztą sami autorzy. To podstawa obiektywizmu oczywiście. Po pierwsze, wyraźnie zaznaczają małą liczbę badanych. 24 operowanych w podziale na 2 grupy, no to jest materiał, który wymaga potwierdzenia na większych próbach. Wiadomo. Jasne. Badacze podnoszą też temat samej rekrutacji. Była ona dobrowolna, a to naturalnie przyciąga bardzo specyficzny profil uczestników. Tacy mocno zmotywowani do pracy pacjenci mogą reagować na ćwiczenia dużo lepiej niż pierwszy lepszy pacjent z oddziału. Kolejnym ograniczeniem jest grupa kontrolna. Osoby te dobierano ze względu na wiek i brak wskazań do operacji, ale nie zrobiono im zdjęć rentgenowskich stawów w projekcji obciążeniowej. Czyli nie wiemy, czy naprawdę mieli idealnie czyste stawy. Dokładnie. Nie ma medycznej pewności, że ta tak zwana zdrowa grupa nie miała jakichś początkowych stadiów degeneracji chrząstki, co już mogłoby im obniżać te kilkanaście metrów w teście. Zgadza się. Uczciwe postawienie sprawy. Niemniej jednak rygorystyczna selekcja pacjentów w grupie operowanej i wykluczenie pobocznych bóli sprawia, że to jedno kolano jest u nich decydującą zmienną. I ta różnica wewnątrz grupy operowanej pozostaje niezwykle mocna. A to w naturalny sposób przenosi nas do naszego dzisiejszego podsumowania. Jaki jest główny wniosek dla koleżanek i kolegów fizjoterapeutów z tej publikacji? Walczcie z tym gigantycznym obrzękiem i wczesnym bólem. Autorzy nam udowodniają, że to nie jest tylko kwestia komfortu pacjenta. Dokładnie, to jest twardy, neurofizjologiczny fundament, prawda? Bez obniżenia tego ciśnienia tkankowego układ nerwowy nigdy nie wyśle pełnego sygnału do mięśnia. Siła nie wróci, póki płyn napiera na receptory. Taka banalna sprawa jak przyklejenie plastra z napięciem 0 do 10% na tkanki powierzchniowe daje tak gigantyczny zysk funkcjonalny. Lawina pozytywnych zmian wywołana minimalną ingerencją. Odblokowujesz układ chłonny, wyciszasz nocyceptory, odblokowujesz mięsień i gubisz patologiczną kokontrakcję. A i na sam koniec zestawimy Was z bardzo prowokacyjną myślą. Skoro subtelna manipulacja tkanką powierzchowną tak skutecznie zdejmuje ten neurologiczny hamulec, to jak wiele z tych deficytów, jak wiele tych porannych zasztywnień we wczesnych fazach leczenia operacyjnego błędnie interpretujemy jako po prostu słabość mięśni? O, to jest doskonałe pytanie. Prawda, ile razy wciskamy pod to kolano twardy wałek i krzyczymy na oddziale mocniej, napięcie, pchaj pan, katujemy tych pacjentów oporem, podczas gdy problem leży zupełnie gdzie indziej. Walczymy z objawem zalanego silnika, zamiast go najpierw osuszyć. Taka wnikliwa analiza fizjologii, zawsze wygrywa ze ślepym powtarzaniem protokołów zginania. Myślę, że to świetna refleksyjna puenta, która powinna zrewidować to, co faktycznie robimy z naszymi chorymi. Dzięki za wspólną kawę i rzetelną dawkę wiedzy.
Do usłyszenia przy kolejnej publikacji.